Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Renault 5. Renault 5 powróciło. Powróciło w cudownej formie nawiązującej do swojego protoplasty sprzed ponad 50 lat. No widząc to auto, od razu ma się uśmiech na twarzy, bo to pokazuje, że nadal jest miejsce w motoryzacji na świetne samochody i co ważne, w małej miejskiej klasie, a nie wielkie SUVy, które są bezsensowne w mieście. A takie małe Renault 5 wydaje się idealne. I faktycznie takie jest, jeśli mówimy o wyglądzie. Połączenie nowoczesności i chęć nawiązania do starej generacji wyszło super. Auto ma tak dużo detali, że nie sposób je wszystkie wymienić. Po pierwsze, na masce mamy świecący emblemat 5, który mruga do nas jak podchodzimy do auta i go odblokowujemy. Dalej mamy na przykład wielką piątkę na dachu z naklejek. To oczywiście opcja, ale to też ma swój urok. Na dole zderzaka mamy kwadratowe lampy, a z tyłu w kloszach są atrapy chyba wylotów. W ogóle to tył jakoś tak mniej mi się podoba, tak jakby tutaj czegoś na środku brakowało. Ale i tak, w takim żółtym lakierze i z czarnymi wstawkami auto wygląda ślicznie. Ba, nawet w podstawie wygląda super i to mimo stalowych felg z kołpakami, które w moim odczuciu powinny być na testowanym modelu, tylko na przykład w formie aluminiowej. Śliczny wzór. Aha, i w podstawie, jak widzicie, nie ma tej świecącej piątki na masce, jest tylko taka nieświecąca. Oraz są nieco inne światła z przodu. Im dłużej się jednak przyglądałem nowej piątce, tym bardziej zwracałem uwagę, że coś z tym samochodem jest nie tak wizualnie. A tym coś jest fakt, że to auto jest już duże i nie sposób ukryć, że jest to auto elektryczne. Tak, baterie w podłodze powodują, że auto od razu jest wyższe i nie ma tak idealnych proporcji. Wygląda już tak trochę suwowato. No i piątka urosła, oj urosła. W porównaniu do poprzedniej generacji piątki, ta nowa jest aż o 27 cm dłuższa, 16 cm szersza i 10 cm wyższa. Nowa piątka nadal ma poniżej 4 metrów długości, czyli 3,92 cm, 1,50 m wysokości oraz 1,74 m szerokości. Teoretycznie więc jest to małe auto, ale w porównaniu do poprzedniej generacji jest wielkie. Aha, i ja porównuję do drugiej generacji starej wersji, bo była jeszcze pierwsza generacja, która była jeszcze delikatnie mniejsza. Ale tak jak mówię, przy nowej piątce od razu widać, że jest to elektryk. I to taki elektryk, który nie ma schowka z przodu pod maską, tylko mamy jeden bagażnik, ten z tyłu. Kufer ma pojemność 326 litrów, co jest niezłą wartością. Jak wyrzucimy kable i apteczkę, to zobaczymy, że jest tam jeszcze drugie dno, a pod spodem jest miejsce na zestaw naprawczy, klucze i jakieś drobiazgi. To wszystko można wyciągnąć i mieć jeszcze większą przestrzeń. Oczywiście próg załadunkowy jest dość wysoki. Zresztą wysoki jest też próg, jak położymy tylne fotele, które możemy położyć z poziomu bagażnika, bo ten jest dość krótki. W kufrze znalazłem też 2 haczyki na zakupy. Wskakujemy więc na tył, gdzie jest moje największe zdziwienie. Nie mieszczę się. I to, że tam głową dotykam dachu, to jest okej. To jest małe auto. Czasem większe dotykałem. Ale pierwszy raz trafiłem na auto, gdzie nie byłem w stanie wstawić stopy z butami. No ani nie da się tutaj wsunąć stopy pod fotel, ani nawet na długość się nie mieści, a nie mam jakiegoś wielkiego rozmiaru. Mam 43. Nogi też mam dość wysoko i tak jak mówiłem, głową wbijam się w dach, a mam 186 cm wzrostu. Z tyłu nie ma też podłokietnika, ani nawiewów, ani złącz. Są tylko gazetowniki i twarde plastiki. Tył jest dla dzieci i to takich nie za dużo. Ale za to przód już świetnie nawiązuje ponownie do starej piątki. Po pierwsze, zobaczcie na to wykończenie dachu, ale styl. Po drugie, te piękne fotele, no super to wygląda. I te fotele nawiązują chyba do foteli ze starej piątki Turbo albo GT. Swoją drogą, to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że nowa odmiana Turbo też będzie i będzie tak wyglądała. Kozacko, co? Później powiem o niej trochę więcej. Wróćmy teraz do testowanej wersji. Fotel, poza tym, że dobrze wygląda, to jest też wygodny i łatwo go ustawić. I tu też czujemy lekko, że siedzi się nieco wyżej, chociaż to z pewnością nie jest poziom crossovera. Po prostu nieco wyżej. W opcji fotel może być w pełni elektryczny, a kierownica jest zawsze regulowana manualnie. W takim razie pora na deskę rozdzielczą, bo tutaj też dzieje się. Oj, dzieje się. I ponownie widać nawiązania do starej piątki, co jest świetne. Głównie chodzi o tą półkę po prawej stronie, gdzie w testowanej wersji jest ona dodatkowo opita skórą. I tu ponownie, moim zdaniem, wszystko wygląda naprawdę dobrze. I jest nawet z niezłych materiałów, o ile nie zaczniemy sprawdzać dokładnie. W koło ekranu są niezłe plastiki, ale na przykład wyżej na desce czy pod deską jest już bardzo twardo. Zresztą, zobaczcie sami.
Tak jak mówię, na górze deski czy na tunelu środkowym jest twardo, ale poza tym materiały są akceptowalne. Tak samo jak i spasowanie, gdzie niemal nic nie skrzypi. I nie ma piano black, a to jest kolejna zaleta. No dobra, jest malutki element na kierownicy, ale on nie przeszkadza. Delikatnie przeszkadzały mi 3 wajchy za kierownicą po prawej stronie. Myślę, że dałoby się to jakoś zrobić, żeby jednak po lewej stronie były 2 i po prawej też 2. No ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Nowa piątka ma też zawsze 2 ekrany, gdzie w podstawowej wersji są nieco mniejsze zegary cyfrowe, chociaż jak włączyłem konfigurator, to nie widać tych różnic. I te cyfrowe zegary mają kilka motywów oraz po prawej stronie możemy zmienić różne widoki. Aha, no i oczywiście możemy zmieniać kolorki. I tutaj w Renault 5 zmieniają się kolory zegarów, przycisków, czy nawet tego napisu Renault 5 po prawej stronie. Drugi ekran to ten na środku i on już jest klasycznie dla nowych Renault oparty o system od Google'a, czyli jest on na Androidzie. Niestety, tutaj nie wiem czemu, ale działał z takim delikatnym opóźnieniem, a przecież ostatnio testowałem Captura, też z systemem od Google'a i tam wszystko działało super płynnie. Dziwne. Ale sam system jest bardzo prosty w obsłudze i intuicyjny i ma w miarę ładne grafiki. Jedynie słaba jest jakość kamery cofania. Dobre za to jest wyłączenie systemów bezpieczeństwa, gdzie możemy sobie to zapisać, co chcemy wyłączyć i potem dwuklik po lewej stronie kierownicy po każdym odpaleniu i mamy na przykład wyłączone pikanie po przekroczeniu prędkości, czy wyłączony asystent pasa ruchu. To jest nawet wygodne. Dla fanów muzyki można zmienić dźwięk auta na zewnątrz, czyli wymóg, żeby piesi słyszeli samochód. Do wyboru jest neutralny, ekspresyjny albo Jean-Michel Jarre. Próbowałem to nagrać, ale niestety słabo zbierał ten dźwięk mój mikrofon. Dobra, to jeszcze schowki, a potem pora na jazdę. Aha, zwróćcie proszę uwagę na detale przy schowkach, bo tam też jak widać są podobizny nowej piątki. Fajne. W takim razie jedziemy. Nowa piątka jest już tylko elektryczna i występuje w 2 wersjach mocowych o bardzo ładnych nazwach. To znaczy jednej ładnej nazwie, bo jedna wersja to Comfort Range i ma ona 150 koni oraz baterię 52 kWh, a druga wersja to Urban Range i ma 120 koni oraz 40 kWh. Ja oczywiście testuję wersję Comfort Range, bo ma większą moc. Przyspieszenie do setki teoretycznie powinno trwać 7,9 sekundy w tej mocniejszej wersji oraz 9 sekund w słabszej. Pora sprawdzić mocniejszą odmianę. Wynik to 8,1 sekundy, delikatnie gorzej niż podaje producent, ale lepiej się nie dało. Zawsze w sporcie robiła 8,1 sekundy i to z wyłączoną trakcją, której praktycznie auto nie gubiło. A, i nowa piątka jest przednionapędowa. Zrobiłem też pomiar w trybie Eco, czyli teoretycznie najwolniejszym i z wyłączoną trakcją i wtedy czas to 8,3 sekundy, więc w zasadzie to samo. Osiągi są niezłe, jak to na elektryka, czyli mamy super reakcję, która w mieście sprawdza się świetnie. Nie jest źle, prawda? Poza tym klatkującym prędkościomierzem. Tu się ktoś nie popisał i skacze on co kilka kilometrów, zamiast płynnie się zmieniać. Ale osiągi są wystarczające do miasta. Byłoby pewnie znacznie lepiej, gdyby nie masa, bo nowe Renault 5 waży 2 razy tyle co poprzednia generacja piątki, bo ta stara ważyła około 750 kg, a testowana sztuka waży już 1470. Tak. 1470 kg. Słabsza wersja, ta z mniejszą baterią, waży 1412 kg. Też
dużo. I to niestety czuć podczas jazdy. Auto jest sztywne, co potęguje duża masa i krótki rozstaw osi. Z drugiej strony auto powinno się super prowadzić, ale tak aż nie jest. Jest po prostu jak jazda każdym innym zwykłym elektrykiem. Chociaż tutaj rozumiem producenta, bo w swoim portfolio ma jeszcze piątkę, ale od Alpiny, czyli model Alpine A290 i pewnie tam auto prowadzi się znacznie lepiej. Tam też jest więcej mocy, bo 220 koni i 6,5 sekundy do setki. A jak jeszcze Wam będzie mało mocy, to będzie wersja Renault 5 Turbo, nawiązująca do piątki Turbo z 1980 roku. I ta nowa turbina będzie miała 540 koni i będzie robiła setkę w 3,5 sekundy. Będzie też limitowana do 1980 sztuk oraz będzie kosztowała, i teraz usiądźcie wygodnie, 700 tysięcy złotych. Tak. 700 tysięcy złotych i to cena podstawowa, bez żadnych akcesorii i jak dobrze zrozumiałem, to może się jeszcze delikatnie zmienić. Odbiór tego auta będzie za około 2 lata, o ile uda Wam się zapisać i wpłacić 250 tysięcy złotych zaliczki. No jest tanio, co? Do ceny testowanej piątki później wrócę. Teraz jeszcze porozmawiajmy o jeździe. Jest cicho, ale tylko w mieście, bo od 110-120 w kabinie już mocno słyszymy szumy. No i wtedy też zaczyna się coraz większe spalanie, czy tam zużycie. O ile w mieście robiłem wyniki w okolicach 13-15 kWh, co uważam za bardzo dobry wynik, tak na trasie poniżej 20 będzie ciężko. To znaczy na trasie szybkiego ruchu, bo przy 120 miałem 20,5 kWh, a przy 140 już 25. I to mierzone samemu, w obie strony na dystansie po 20 km w każdą stronę i przy idealnej temperaturze około 15-16 stopni. A to oznacza, że bateria 52 kWh na autostradzie starczy nam na 200 km, a przy 120 na około 250 km. No to jest auto do miasta i tu faktycznie da się zrobić 300, a może nawet i 400 km, jak umiemy jeździć eko. To jest miejskie wozidełko. Piątkę możemy ładować maksymalnie z mocą do 100 kW w tej mocniejszej wersji, bo słabsza piątka przyjmuje 80 kW. I ładowanie od 15 do 80% dla obu wersji to 30 minut. Czyli pewnie od 0 do 100% to około godziny. Taki elektryczny standard. Sprawdźmy więc, czy ceny też są standardowo wysokie. Słabszy wariant piątki startuje od 121 tysięcy złotych, a mocniejszy od 143. Z tym, że mocniejsza wersja jest od razu w wyższym wyposażeniu, więc realna dopłata to nie 22, a 13 tysięcy złotych. Testowany egzemplarz to wersja wyposażenia Iconic, która startuje od 152 tysięcy złotych, ale tu były dodatki i cena końcowa to 165 400 złotych. No niestety jest trochę drogo, bo ja liczyłem, że piątka będzie startowała bardziej bliżej pułapu 100 tysięcy, a nie 120. Cieszę się jednak, że Renault 5 powróciło, bo wizualnie to jeden z najciekawszych i najładniejszych współczesnych samochodów. Cieszę się też, że to nadal w miarę małe auto, chociaż już znacznie urosło do poprzednika. Szkoda tylko, że piątka jest tylko i wyłącznie w wersji elektrycznej. To znaczy, super, że jest elektrykiem, bo małe elektryki mają znacznie więcej sensu niż wielkie, bezsensowne SUV elektryczne, ale jakby Renault dało wybór, czyli wersja elektryczna oraz taka z silnikiem 1.3 TC benzynowym około 160 koni, to wtedy byłbym przeszczęśliwy. Nawet może być słabszy silnik, bo tutaj nie tyle chodzi o osiągi, a o tą całą otoczkę stylowego małego auta do miasta. Każdy by wybrał napęd, na który ma ochotę i wszyscy byliby szczęśliwi. I mogę się założyć, że spalinowy lepiej by się sprzedawał, bo owszem, elektryk jest super, ale nadal kosztuje on naprawdę sporo, więc to nie będzie hit tak duży jak stara dobra piątka. Kluczem do sukcesu może się okazać dobre finansowanie i ofertę leasingu, bo to chyba obecnie najlepiej się sprawdza przy zakupie elektryka. Cześć!